cześć! Z tej strony Klaudia Wiśniowska. Witam Was bardzo gorąco na kanale Queen of Cars, gdzie testujemy specjalnie dla Was najbardziej luksusowe auta. I tym razem mam coś dla każdego mężczyzny, który chce poczuć się jak król, albo dla kobiety, która chciałaby się za kierownicą poczuć jak prawdziwa królowa, czyli Mercedes klasy S w longu. Jest to ponadczasowa, przepiękna limuzyna, mega luksusowa i mega wygodna, jak widzieliście wyjątkowo tym razem. I ja skorzystałam z kierowcy i zasiadłam na fotelu pasażera z tyłu, bo tam jest zdecydowanie najwięcej atrakcji, ale o tym za chwilę. A jeśli jesteście ciekawi, co znajdziemy pod maską Mercedesa S400D, to świetnie, bo właśnie to sprawdzimy. No to sprawdzamy, co ta maszyna ma w sobie. Przyznam, że otwieranie maski to zdecydowanie nie jest moje ulubione zajęcie, ale oj, jak trzeba, to trzeba. Proszę bardzo, a tutaj w środku znajdziemy 6-cylindrowy, 3-litrowy silnik diesla. Samochód oczywiście ma napęd na 4 koła, a reszta wszystkich rarytasów jest bardzo ładnie zakamuflowana, więc trzeba raczej pootwierać, porozkładać na czynniki pierwsze albo sprawdzić w salonie, czy też w warsztacie. Jeśli wracacie po ciężkim dniu z pracy albo po prostu obładowani jesteście zakupami i nie macie ręki, a kluczyk jest gdzieś tam rzucony w środku i nie ma jak go znaleźć, to prostym ruchem nogi jesteście w stanie go otworzyć. Zawsze uwielbiam miejsce kierowcy i nawet jeżeli ktoś nie da mi poprowadzić samochodu, no to się kłócę i wymuszam. Natomiast skoro jeździmy S-klasą w tym momencie, no to oczywiście nie mogłam usiąść nigdzie indziej jak z tyłu, aby Wam zaprezentować pełen luksus i komfort tego pojazdu. Natomiast na samym początku, oj, nie z tej strony, teraz otworzyłam szybę, na samym początku chciałabym trochę więcej światła nam dodać. Drogie Panie, jeżeli będziecie jechały na bardzo ważny wieczór, czy na przykład nawet na swój własny ślub, to bez problemu zmieścicie wielką, rozłożystą suknię. Z tego względu, że ten fotel pasażera z przodu możecie idealnie, naprawdę na maksa odsunąć i również, oj, teraz zaczęłam bawić się swoim. Właśnie, co jest ważne, aby regulować fotel pasażera z przodu, musimy najpierw nacisnąć ten znaczek, inaczej regulujemy swój fotel, tak jak ja przed chwilą. Proszę bardzo, na maksa odsuwam do przodu, jesteśmy w stanie tu naprawdę zmieścić bardzo wielką suknię, czy też garnitur też na pewno Panom się nie pogniecie. A teraz pora na dostosowanie naszego fotela, bo to też jest bardzo ważne i bardzo komfortowe. W S-klasie jesteśmy w stanie zrobić praktycznie wszystko. Zobaczcie, teraz mamy zsunięty na maksa, tak jak z reguły w każdym samochodzie. Wiadomo, zawsze te fotele oparcia w Mercedesach są wygodne, natomiast tutaj jesteśmy w stanie zrobić po prostu wręcz taką leżankę. Rozkładamy się, oczywiście zagłówek również w 100% jesteśmy w stanie dostosować. Teraz pokażę Wam, co dokładnie mamy na drzwiach pasażera z tyłu. Oczywiście funkcje regulacji foteli, to o czym mówiłam, pasażera z przodu. Z tyłu mamy oczywiście podgrzewane siedzenia, możemy sobie to sami regulować, nie potrzeba prosić o to kierowcy. Mamy funkcję wentylacji, również możemy ją sobie w 100% dostosować. Świetne nagłośnienie, tutaj warto zaznaczyć, że producent nie zapomniał o tym, abyśmy mogli również luksusowo słuchać, czy też oglądać filmy, bo zaraz do tego dojdziemy. Piękne wykończenia, piękna tapicerka, jestem w ogóle zakochana w tej skórze, natomiast oczywiście w schowku, skoro mamy świetne głośniki i świetne nagłośnienia, to oczywiście ukryte są również takie cudowne słuchaweczki. No są po prostu cudne i przesłodkie, bezprzewodowe oczywiście, więc będziemy w stanie bardzo komfortowo w trakcie podróży oglądać i słuchać to, na co mamy ochotę.
Pora sprawdzić kolejne akcesoria S-klasy, bo oprócz zapalniczki, uwaga, dostaniemy tu również tradycyjne gniazdko do prądu, takie jak w domu, a więc jesteśmy w stanie podłączyć, myślę, że nawet delikatną suszarkę, ale oczywiście też laptopa i inne gadżety. Oprócz tego wejście na płyty CD i DVD, więc znów nie jesteśmy zależni od kierowcy i od jego widzimisię, czy chce nam tę płytę włożyć, czy nie. No a do tego oczywiście wentylacja, sterowanie indywidualne dla każdego z pasażerów. Indywidualnie można dostosować również temperaturę, no bo tak jak mówiłam, podgrzewane siedzenia w Mercedesie zresztą klasycznie mamy z tej strony. Producent w tej wersji przy tym wyposażeniu zadbał również o to, aby pasażer z tyłu mógł podziwiać piękne niebo, zarówno w ciągu dnia, jak i na przykład na całe gwiazdy. Nawet jeżeli nie mamy czego podziwiać, ani nie mamy na to czasu, to myślę, że dużo przyjemniej podróżuje się, ogląda film, czy pracuje na laptopie, kiedy światło dzienne wpada nam przez przeszklony dach. O co zawsze pytają kobiety z tyłu, kiedy wsiadają do samochodu, szczególnie do limuzyny, o to, czy jest lusterko, czy lusterko jest podświetlane, no a jak nie, no to proszą kierowcę o to, aby wszystko oświetlić. Natomiast tutaj, drogie panie, 100% niezależności. Panom też na pewno nieraz się przyda. Mamy piękne lustereczko, w którym naprawdę jesteśmy w stanie każdy makijaż i włos poprawić. Oczywiście lusterko jest oświetlane, więc nie potrzeba z telefonem czy z latarką dodatkowo świecić. Bardzo wygodny i funkcjonalny kolejny gadżet w tym samochodzie to jest, o proszę bardzo, haczyk na płaszcz czy na garnitur właśnie, na marynarkę, aby nam się nie pogniótł, no bo z reguły albo to rzucamy z tyłu, albo gdzieś tam zakładamy, albo są te haczyki, których ja nigdy nie ogarniam i też czasem jesteśmy w stanie się uderzyć. Poproszę o swój płaszcz, panie kierowco. Proszę bardzo, w tym momencie płaszcz nie będzie wygnieciony. Jeśli jedziemy w długą podróż albo po prostu przemieszczamy się nawet po mieście z dziećmi, to tablety, telewizory z tyłu samochodu są zawsze dodatkowym atutem. Pokażę Wam, jak to działa w S-klasie. W podłokietniku bardzo elegancko umieszczone mamy piloty. Dwa piloty, żeby nie było, a więc zarówno jeden pasażer z tyłu, jak i drugi może dostosować sobie rozrywkę na pokładzie tego samochodu wedle potrzeb. Odpalamy telewizor, tak jak w domu. Zaczynam oczywiście standardowo od radia. Kto tego nie zna, niech podniesie rękę w górę. Kto nie zna tych kłótni w trakcie drogi, szczególnie długiej drogi, jaką rozgłośnię radiową włączyć. Czy zawsze mama, tata, wujek, siostra, brat, każdy chce słuchać innej muzyki. Tu na szczęście dzięki tym słuchawkom i dzięki telewizorkom jesteśmy niezależni w 100%. Puszczamy to, na co mamy ochotę. Możemy sobie wybrać rozgłośnię radiową, której chcemy posłuchać w danym momencie, ale nie tylko oczywiście. Możemy włączyć nawigację również z tyłu, czyli pomagać kierowcy bezpośrednio. No i mamy taką opcję jak nośniki. Tutaj jesteśmy w stanie odpalić płytę CD, DVD, na której będzie na przykład film, czy jakaś zabawa dla dziecka, ale również możemy wrzucić karty pamięci i USB, a więc na dobrą sprawę wszystko, czego potrzebujemy, aby móc długo i komfortowo w dobrej rozrywce, z dobrą rozrywką podróżować. Teraz zaprezentuję Wam, co mieści w sobie tylni podłokietnik oraz schowki. Zacznę od schowka, w którym tak naprawdę możemy na czas naszej podróży umieścić coś do picia, coś do jedzenia, słodycze dla dzieci, a w najwyższej wersji wyposażenia możemy tutaj mieć nawet lodówkę z kryształowymi kieliszkami do szampana, a więc na bogato. No, biedy zdecydowanie nie ma. Jeśli chodzi o podłokietnik, też ma kilka bajerów. Oczywiście dwa piloty, dla jednego pasażera, dla drugiego, o tym mówiłam. Natomiast w środku mamy wejście HDMI, a więc jesteśmy w stanie praktycznie wszystko podłączyć pod ten telewizor oraz dwa wejścia do ładowania naszego smartfona, więc również nie musimy się bić o to, czyja kolej na ładowanie telefonu. No i oczywiście standardowo dwa miejsca na napoje.
Opcja masażu oczywiście dla pasażerów również z tyłu w takiej samej wersji, czyli w takiej full wersji, jak i kierowca czy pasażer z przodu w tym aucie mają. Możemy wybrać sobie gorący masaż na plecy, na ramiona. Przypomina trochę taki masaż gorącymi kamieniami. Naprawdę czuć, że nas masuje. Mamy oczywiście również klasyczne masaże, ale nie tylko. Wybieramy sobie podparcie kręgosłupa. Możemy wszystko dostosować tak, aby było jak najbardziej komfortowo. Podparcie boczne, które kontroluje nasze ciało w trakcie skrętów, szczególnie czy szybkiej jazdy. Jesteśmy w stanie też klimatyzację po odpaleniu samochodu dostosować również pilotem, nie musimy tam sięgać na dół. Oświetlenie jesteśmy w stanie sobie takie, jakie chcemy na przykład wybrać. Możemy świecić się z tyłu na inny kolor niż z przodu. Internet i jeszcze mnóstwo innych bajerów. Teraz jesteśmy w środku tej limuzyny i pokażę Wam, jak to wszystko wygląda krok po kroku. Na początek oczywiście odpalę silnik, a wszystko po to, abyście zobaczyli, jak automatycznie samochód wraca na zapisaną pozycję fotela kierowcy. Nic nie trzeba robić, jesteśmy gotowi do drogi. To co? Zapraszam. Oprócz tego, że możemy dostosować wszystko i każdy kolor do tego, na co mamy ochotę, to jeszcze jesteśmy w stanie dostosować indywidualnie układ deski rozdzielczej. W tym momencie mamy na klasycznym ustawieniu, jest pięknie, robi wrażenie, ale pokażę Wam, co się stanie, jak nacisnę sportowy tryb. Voilà. No chyba nie ma pana, któremu by się to nie spodobało. A teraz sprawdźmy, co się stanie, gdy wybierzemy tryb progresywny. Ja na przykład nie jestem fanką tego rodzaju układu. To zdecydowanie od razu mówię. Ja lubię mieć po prostu wszystko elegancko i prosto opisane i prosto pokazane. Tak więc wracam z powrotem na tryb klasyczny. Ten mi się zdecydowanie podoba najbardziej. Sprawdźmy, co jeszcze mamy w tych bajerach. Dodatkowy obszar na wyświetlaczu. Natomiast tak jak powiedziałam, ja jestem ok, jeśli chodzi o to. Jasność wyświetlacza też jest bardzo dobra. I tryb dzienny, i tryb nocny. Oczywiście, jeśli jest nam zimno w rączki, chcemy podgrzać kierownicę, to jest taka możliwość, nie może być inaczej. Mamy taką wajchę pod spodem kierownicy, z lewej strony na dole, przekręcamy i ogrzewanie kierownicy jest automatycznie włączone. Mało tego, producent pomyślał w ogóle o naszych ramionach i o dłoniach. Bardzo miły dodatek, czasem jednak myślę uciążliwy, bo jeżeli zaczniemy podgrzewać siedzenie, to automatycznie podgrzewa nam się podłokietnik. Momentami oczywiście jest to naprawdę super, natomiast po jakichś 10-15 minutach prowadzenia wręcz mnie już paliło i ściągałam rękę i wyłączałam ogrzewanie, żeby nie było po prostu zbyt ciepło. Szczególnie kiedy jedziemy w kurtce, no to uważam, że to już jest trochę too much, natomiast dla zmarzluchów, szczególnie jeśli przyszłyby mrozy minus 20 stopni, to jak najbardziej wtedy bym to doceniła. Podgrzewany podłokietnik oczywiście to super dodatek, natomiast najciekawsze i najfajniejsze to, co w środku. Z tej strony tego nie zobaczycie, natomiast na szczęście z drugiej również się otwiera. I teraz proszę bardzo, indukcyjne ładowanie telefonu, nie potrzebujemy kabli, ładowarek, niczego. Wystarczy, że położymy telefon właśnie w tym miejscu i od razu nam się ładuje. Zresztą zobaczycie sami, bo na pewno telefon się zaświeci. No w każdym razie się ładuje, musicie mi uwierzyć na słowo. Oprócz tego oczywiście standardowo mamy dwa wejścia na kabelki ze smartfonów, tak więc zarówno pasażer, jak i kierowca kolejny telefon bez problemu naładują. I oprócz tego wejście na karty pamięci SD. Tak więc myślę, że miły dodatek, jeśli chcemy puścić jakiś film, czy zdjęcia, czy cokolwiek innego w trakcie drogi. Pewnie wiele osób jest takich jak ja, czyli żyjących w biegu, gdy szybko wychodzimy z domu, bierzemy okulary przeciwsłoneczne i najczęściej zapominamy o czym? O pokrowcu, o etui oczywiście na nie i potem te okulary walają się na miejscu pasażera, czekamy aż ktoś usiądzie i zgniecie, gdzieś tam w schowku jednym, drugim, trzecim wraz z innymi rzeczami i potem są rysy. Natomiast w tym samochodzie oczywiście producent zadbał o nasze ekskluzywne okulary, nie może być inaczej w limuzynie i zapewnił nam schowek, który jest mega stabilny, mega wygodny i mega podręczny
i nasze okulary są bezpieczne, luksusowo. Czym by była piękna, luksusowa limuzyna bez luksusowego, zapierającego dech w piersiach środka? No właśnie, dlatego Wam pokazuję, jak to wygląda. Piękna, beżowa skóra, cudowne tłoczenia, piękne przeszycia, no i podsufitka zrobiona z beżowej alkantary. Jest naprawdę na bogato i bardzo stylowa. Myślę, że zarówno kobieco, jak i męsko. A jeśli Wam to się podoba i podoba Wam się nasz kanał, to koniecznie dajcie lajka, wpiszcie swój komentarz albo zasubskrybujcie Queen of Cars. Kolejnym dodatkiem, bardzo fajnym w tej wersji S-klasy, jest kamera Night Vision, czyli taki ekstra dodatek, dzięki któremu nocą wszystko będziemy widzieć, co się dzieje na drodze, nawet jeżeli jest mgła, to i tak zobaczymy, co się dzieje wokół nas, a w szczególności przed nami. Żadną nowością nie będzie to, że w samochodzie na tym poziomie luksusu możemy sobie dostosować w 100% komfort jazdy do swoich potrzeb i możliwości. Oczywiście mamy wentylację fotela, kierowcy i pasażera również i tak samo podgrzewanie siedzeń z jednej i z drugiej strony. Tutaj standardowo, jak to bywa w każdym nowym Mercedesie, możemy sobie dostosować każdy element fotela, tak aby nam się wygodnie jeździło i oczywiście świetne nagłośnienie od samego początku jest z nami. Teraz zaprezentuję Wam, jak w S-klasie działa system kamer, bo naprawdę jest zacny i jest ich sporo. Myślę, że to ułatwienie nie tylko przy parkowaniu, ale w ogóle w trakcie poruszania się po mieście, czy po prostu po zwykłej drodze. Na początek przednia szerokokątna kamera, a więc z każdej strony z przodu jesteśmy w stanie z wyprzedzeniem zaobserwować różne elementy na drodze, czy nadjeżdżające pojazdy. Kolejna kamera to taka zbliżeniowa z przodu, no szczególnie myślę ważna, kiedy ruszamy właśnie z miejsca parkingowego, a jest dosyć ciasno, czy na przykład w garażu ciasnym, sama takie miejsce parkingowe mam w domu. Kolejna kamera to kamera 360 stopni, czyli widzimy samochód z każdej strony, widzimy go nawet z góry. Szczerze mówiąc nie mam pojęcia, jak to działa, ale efekt jest fenomenalny. Pierwszy raz prowadzę pojazd z taką kamerą i bardzo lubię się temu przyglądać. Kolejna kamera to szerokokątna z tyłu i analogicznie nieco bardziej zbliżeniowa tylnia kamera. Za chwilę Wam zaprezentuję, jak ten układ będzie działał na przykład przy cofaniu. Proszę bardzo, cały pojazd widzimy, że idealnie zaparkowany, równo cofa się w jednej linii. Wszystko widać z każdej strony. Jak będziemy chcieli ruszać do przodu, proszę bardzo. I oczywiście pokazuje nam od razu kierunek skrętu. I tak samo będzie to działało z tyłu. Moją ulubioną zabawą zawsze, gdy wchodzę szczególnie do nowego samochodu, to jest zapoznanie się z menu. Uwielbiam sobie pstrykać, sprawdzać różne funkcje, no i po prostu dowiedzieć się dokładnie, co producent wsadził do danej maszyny. A więc pokażę Wam teraz krok po kroku, jak bardzo łatwo można zadbać o komfort na najwyższym poziomie w S-klasie. Tradycyjnie nawigacja, radio, nośniki. Tych nośników myślę, że będzie nieco więcej niż jesteśmy przyzwyczajeni. Oczywiście płyty, karty pamięci, USB, jesteśmy w stanie wszystko podłączyć pod ten samochód, zarówno z przodu, jak i z tyłu. Pasażerowie z tyłu mogą po swojemu sobie wszystko odpalać. Wróćmy do głównego menu. Telefon, Connect, pojazd, system pojazd. Właśnie pojazd to jest to, co mnie zawsze najbardziej interesuje. Jeśli chodzi o klimatyzowanie, jesteśmy w stanie szczegółowo dobrać sobie każdy rodzaj nawiewu, ale nie tylko. Jesteśmy w stanie również zaprogramować, na jakim poziomie chcemy mieć intensywność zapachu. Tu jest przepiękny zapach. Kolejną opcją to jest oczywiście wybór rodzaju nawiewu, oddzielny dla kierowcy, oddzielny dla pasażera. Mamy 3 opcje. Rozdział nawiewu. Proszę bardzo, voilà, jesteśmy w stanie sobie za pomocą jednego pokrętła na dobrą sprawę ustawić, gdzie chcemy, aby ten nawiew kierował się na nas. Temperatura we wnęce nogi, jeśli komuś jest za zimno albo za gorąco latem. Jeśli ustawiliśmy już wszystko tak, jak chcemy dla siebie, to oczywiście nie zapominamy o naszych pasażerach z tyłu.
Dla nich też wszystko indywidualnie zostało przez producenta przygotowane. Jeśli chcemy sprawdzić dane silnika czy też pojazdu, jest to banalnie proste, nawet dla mnie jako dla blondynki. Robi wrażenie, prawda? Teraz sprawdzimy opcje, jeśli chodzi o asystentów bezpieczeństwa i o zużycie. Sprawdźmy, jak to działa. Jak widać, mamy aktywnego asystenta hamowania, kamera, parkowanie, asystent znaków drogowych. Wszystko działa tak, jak powinno. I dostosowanie prędkości. Aktywny asystent odległości redukuje prędkość przed zakrętami i innymi zdarzeniami na trasie. Ostrzeżenie, jeśli jesteśmy zbyt blisko. Ostrzeżenie, jeśli jesteśmy zbyt blisko pojazdu czy też innego miejsca na drodze. I tutaj warto zaznaczyć, że ten samochód jest naprawdę bardzo czuły. Nawet jeżeli pojazd jest w dosyć bezpiecznej odległości, to już asystent będzie nas informował o zbliżającym się ewentualnym zagrożeniu. W nowych samochodach uwielbiam przeróżne oświetlenie, szczególnie te kolorowe. No i jeśli chodzi o S-klasę, bardzo pozytywnie mnie zaskoczyła, bo jeszcze nigdy w życiu nie widziałam tylu kolorów do wyboru. Zobaczcie sami, jak to wygląda, bo nie sposób się zdecydować. Oprócz tego, że tych kolorów jest mnóstwo, to jeszcze są o różnej intensywności, szczególnie nocą oczywiście. Coś wyłączyłam. Oczywiście nocą robi to największe wrażenie. Ja jako fanka różowego koloru w końcu znalazłam idealnie intensywny róż wewnątrz samochodu, ale oczywiście jeżeli wolicie coś bardziej delikatnego, fioletowy, różne odcienie, niebieski, błękit, granat. Zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Teraz jest za jasno chyba, żebyśmy to byli w stanie zobaczyć, ale już coś tam się zmienia. Do wyboru, do koloru dosłownie. Jeśli weźmiemy opcję wiele kolorów, to tak jak widzicie, jesteśmy w stanie dopasować w każdej części praktycznie samochodu inny kolor, inny tutaj wzdłuż wyświetlacza, inny z przodu samochodu, a inny z tyłu. To by było na tyle, jeśli chodzi o jazdę z tyłu, czy jeśli chodzi o sprawdzanie wszystkich funkcji tej maszyny. Nie byłabym sobą, gdybym po prostu nie usiadła na fotelu kierowcy i nie zabrała Was na wspólną przejażdżkę po mieście. Słuchajcie, no gdybym chciała nawet, nie mogłabym się przyczepić do tego samochodu w żaden sposób. No chyba, żebym powiedziała, że jest po prostu drogim autem i na ten moment mnie nie stać na posiadanie takiego. Ale gdyby było stać, to myślę, żebym się nie zastanawiała. Komfort naprawdę najwyższych lotów. W tym momencie, dlaczego tak mówię o tym komforcie, bo w tym momencie właśnie prowadzę auto na funkcji komfort. Łap. Uwaga, panie operatorze, to się nazywa gwałtowne hamowanie. Prowadzę w tym momencie na komforcie. Czuję jak właśnie, bo o tym nie powiedziałam, czuję jak mnie otula fotel, kiedy skręcam w prawo, a w lewo. Dba o mnie po prostu każdy element tego samochodu. Auto płynie, jest cichutkie, delikatne, bardzo lekkie w prowadzeniu, bo często kobiety obawiają się takich limuzyn, które z zewnątrz wyglądają jak potwór, ale oczywiście w dobrym słowa znaczeniu. Natomiast ten samochód to jest po prostu delikatna maskotka do prowadzenia. Płynie sam, nic nie trzeba robić, sam parkuje. Wygodne fotele, które cały czas stabilizują naszą pozycję. W każdej chwili wszystko możemy zmienić. Gdy z jakiejkolwiek strony jakiekolwiek niebezpieczeństwo pojawia się na drodze, samochód nas o tym informuje. Zawieszenie jest tak ustawione, że nic nie czuć. Powiem szczerze, że bardzo żałuję, że po wielu latach jeżdżenia S-ką jako pasażer dopiero odważyłam się na poprowadzenie tego samochodu. Nawet nie wyobrażałam sobie, że tyle mnie omijało. Jest naprawdę szybkie, dostojne, eleganckie. Myślę, że nada charakteru każdej osobie, która będzie prowadziła ten samochód. A na jakikolwiek bal, wesele czy elegancką imprezę podjechać, to każdy pasażer też będzie czuł się po prostu luksusowo. No.
A co najważniejsze, pomimo 3-litrowego diesla nie czuć, że ten samochód waży ponad 2 tony, bardzo płynnie rusza, bardzo szybko przyspiesza, ale delikatnie. Z drugiej strony nie jest to taki efekt, że coś nas wyrzuca po prostu z fotela. No naprawdę, ja bym mogła tylko go zachwalać i zachwalać, bo jako kobieta nawet nie jestem w stanie do niczego się przyczepić. Wygodny, sprawny, szybki, inteligentny, myśli za nas. Idealny do jazdy po mieście, ale też w trasy, tylko że w trasy chyba wolałabym usiąść z tyłu jednak. I przyspiesza też szybko. Zobaczcie, samochód był na prawym pasie, delikatnie zbliżony do linii na jezdni i już samochód dał mi sygnał, że coś pojawia się na drodze spokojnie, z każdej prędkości. Nawet gdyby ten samochód stał na naszym pasie, czy też jechał, bylibyśmy w stanie wyhamować. Możecie być pewni, że każda osoba, którą zabierzecie, czy w daleką podróż, czy nawet gdzieś będziecie podwozić po mieście, nie będzie chciała wychodzić z tego samochodu. Powiem szczerze, że gdybym miała na co dzień takie auto, byłabym chyba jedną z najszczęśliwszych kobiet na świecie. Jestem w ogóle specyficzną osobą, specyficznym kierowcą i specyficzną kobietą. Ja uwielbiam długie, duże, masywne samochody. Naprawdę! No i słuchajcie, naprawdę jest mega wygodny do jeżdżenia po mieście. Może ja mam jakieś wymagania albo specyficzne podejście do samochodów, ale dla mnie im dłuższy i im wyższy, im szerszy, im większy, tym po prostu lepszy i wtedy naprawdę czuję się jak Queen of Cars. Jeśli podobała Wam się wspólna podróż, to koniecznie dajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał Queen of Cars i podzielcie się komentarzem pod filmem, a ja obiecuję, że czeka Was jeszcze mnóstwo luksusowych aut, które razem będziemy testować. Do zobaczenia!